Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, w jakim stanie jest rosyjska armia, rosyjski przemysł zbrojeniowy i co dzieje się na Białorusi. Po co organizowane są manewry Zapad i jak one mają wyglądać. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Anna Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. W jakim stanie jest rosyjska armia? A wiesz, zależy o który rodzaj sił zbrojnych zapytasz. Dlatego, że jeśli będziemy rozmawiać o wojskach lądowych, no to oczywiście one są bardzo mocno poturbowane przez wojnę w Ukrainie, 3,5 roku już trwającą. Jeśli zapytasz o lotnictwo, to bym powiedziała, że ono jest w niezłym stanie mimo wszystko. A jeśli zapytasz na przykład o marynarkę wojenną, to powiem, że ona jest w bardzo dobrym stanie, o czym my często zapominamy. Oczywiście zwracaliśmy uwagę na to, że sukcesem Ukrainy była sytuacja, w której de facto marynarka rosyjska, czyli flota czarnomorska, nie mogła operować na Morzu Czarnym. I była tam poturbowana mocno. Ale nadal to jest tylko tak naprawdę część całej dużej marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, w którą Rosja inwestuje, co do której Putin myślę, że ma duże plany, co pokazały choćby ubiegłoroczne ćwiczenia Ocean i co pokazują jego, w sensie Putina, wystąpienia i oczekiwania w stosunku choćby do swoich doradców i choćby do przemysłu stoczniowego, że tak to ujmę, tylko że to są oczywiście stocznie wojenne. I też to pokazują ćwiczenia, które regularnie Rosja organizuje z Chinami, ale też od czasu do czasu z państwami takimi jak Indie czy Iran. Porozmawiajmy najpierw o tych wojskach lądowych, no bo one z naszego punktu widzenia są najistotniejsze, ponieważ no to one atakują Ukrainę. Dochodzą takie informacje, że rekrutują w tej chwili ludzi z Donbasu, znaczy z tych zajętych terenów, nawet chorych, bo mają już takie problemy z rekrutami. Czy rzeczywiście jest tak źle? Myślę, że to, że jest rekrutacja w tych obszarach anektowanych przez Rosję, to nikogo nie dziwi. I w zasadzie byłabym zdziwiona, że jakby w całej reszcie Rosji jest prowadzona rekrutacja, a tutaj nie. Aż tak źle chyba nie jest, chociaż oczywiście co jakiś czas trafiają do sieci filmiki, które pokazują, że tam ledwo doleczeni rosyjscy żołnierze wracają na front. Myślę, że to też jest częściowo propaganda ukraińska, która stara się tego rodzaju filmiki rozpowszechniać. Co jest istotne, zaraz rozpocznie się w zasadzie za kilka tygodni jesienny pobór do wojska. Zobaczymy, z jakim sukcesem będzie realizowany. To jest nowy pobór specjalny, czy jakiś Nie, taki to jest ten cykliczny pobór wojskowy, który jest do zasadniczej służby wojskowej, bo są dwie odsłony w ciągu roku, wiosenna i letnia, czyli jesienna tak naprawdę. Znaczy tyle, że wiosenna się kończy w zasadzie już latem, a jesienna kończy się zimą. Natomiast to jest jedna rzecz. Warto pewnie byłoby spojrzeć na statystyki i pewnie one będą publikowane, ile osób się zgłasza jako wolontariusze tak zwani do służby w siłach zbrojnych. Natomiast tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy Rosja ma jakieś drobne problemy, czy nie ma, chyba nie są na tyle duże, że nie ogłoszono znowu jakiejś częściowej mobilizacji. Natomiast widzimy wyraźnie, że oczywiście w cudzysłowie szturmami mięsnymi Rosjanie starają się metr po metrze ciągle ukraińską ziemię wyrywać. I niezależnie od tego, że są to straty bardzo duże, nadal to strona rosyjska ma pewną przewagę, jeżeli chodzi o front w Ukrainie. Plus oczywiście to, co choćby obserwowaliśmy dziś w nocy, czyli bardzo duży atak powietrzny na Kijów z dużą liczbą ofiar śmiertelnych, co ma zastraszać ludność cywilną. To jest oczywiście takie tło dla tych negocjacji, które no właśnie utkwiły w
w zasadzie w impasie. De facto już tydzień temu powinno się odbyć spotkanie Putina z Zełenskim. Nic takiego się nie wydarzyło. I chyba nie ma zamiaru się wydarzyć. Nadal właśnie czekamy na jakąkolwiek gotowość strony rosyjskiej do takiego spotkania. Na razie jeszcze Stany Zjednoczone i Trump są w miarę cierpliwe, ale pytanie, czy ta cierpliwość się nie zakończy. No plus nadal jest bardzo wiele znaków zapytania dotyczących tych ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, realizowanych zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i przez państwa europejskie. No bo jeśli spojrzymy na tak zwany protokół rozbieżności pomiędzy Rosją a Zachodem, to chyba jednym z takich najbardziej wyrazistych punktów jest punkt o tym, że Rosja nie chce, aby jakiekolwiek siły państw zachodnich stacjonowały na Ukrainie. No co znaczy, że raczej nie będą chcieli zaakceptować sytuacji, w której jakiekolwiek państwo natowskie wyśle jakikolwiek kontyngent, nawet pokojowy, do Ukrainy. A pojawiły się chyba w środę takie informacje, bodajże Financial Times, że Ukraina ma być podzielona według koncepcji Zachodu, tak? Na jak 3 strefy. Pierwsza strefa zdemilitaryzowana, gdzie mają być jakieś wojska neutralne, zaakceptowane przez obie strony. Nie wiem, jakie mogą być wojska neutralne. Indie. Druga strefa to mają być wojska ukraińskie, ale trenowane czy szkolone przez NATO. I trzecia to mają być tereny zajęte przez czy kontrolowane przez armię właśnie pochodzące z państw, czy żołnierzy pochodzących z państw NATO. Powiem szczerze, że też nie widzę sytuacji, w której Rosja się na to godzi. Dlatego, że nadal wedle Rosjan to będzie sytuacja, w której na Ukrainie będą stacjonować wojska państw natowskich. Koncepcje oczywiście bardzo ciekawe i myślę, że w zasadzie gdyby po stronie rosyjskiej była jakakolwiek dobra wola co do tego, żeby się dogadać, żeby zakończyć wojnę, żeby przynajmniej zawieszenie broni podpisać, to w zasadzie Rosjanom byłoby de facto wszystko jedno. Ja w zasadzie nawet sobie tak myślę, że z rosyjskiej perspektywy to może nawet lepiej, żeby te zachodnie siły stacjonowały w Ukrainie. A dlaczego? No dlatego, że to jest właśnie gwarant, że w cudzysłowie, skoro Rosjanie zarzucają stronie ukraińskiej, że ona jest taka krwiożercza i tylko myśli o tym, jakby tu się znowu zrewanżować i napaść na Rosję, no to te siły pokojowe nie tylko pilnowałyby Rosjan, ale przede wszystkim w cudzysłowie oczywiście dużym, pilnowałyby także Ukrainy i władz w Kijowie. No bo... No tak, ale to jest dobry argument, zakładając, że Rosjanie mówią to, co naprawdę myślą, a wiemy, że tak nie jest. No więc i tutaj dokładnie moim zdaniem wychodzi, jakie są prawdziwe intencje Rosji, bo gdyby oni w cudzysłowie chcieli się zadowolić tym, co zdobyli, gdyby stwierdzili, no i tak nie ma mowy w tym momencie w długiej perspektywie o członkostwie Ukrainy w NATO. Coraz więcej jest turbulencji związanych z potencjalnym przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej. To w zasadzie w cudzysłowie ja bym trochę wzięła tą ofertę. W tym znaczeniu, że paradoksalnie do pewnego stopnia państwa zachodnie pilnowałyby rosyjskich interesów. No tak jak to trochę nieco znów ironizując, miało miejsce w latach 14-22, kiedy tak naprawdę to przede wszystkim Berlin i Paryż naciskały na Kijów, żeby władze ukraińskie chciały wdrażać porozumienia mińskie. To przecież nikt inny nie jeździł w tej sprawie do Kijowa i nie starał się właśnie naciskać na prezydentów, czy to Poroszenka wcześniej, czy później Wołodymyra Zełenskiego. Więc no właśnie, to też moim zdaniem pokazuje szczere intencje Rosjan, że oni naprawdę nie chcą tego pokoju. Oni nadal nie zrealizowali swoich celów i to doskonale wiedzą i nadal będą dążyć do tego, żeby de facto porozumienie pokojowe oznaczało kapitulację Ukrainy. No właśnie, czy są jakiekolwiek powody, dla których Putin dzisiaj mógłby pójść na realne ustępstwa i realne rozmowy? No bo skoro, jak powiedziałaś, owszem, z ogromnymi stratami, ale on się z tymi stratami nie liczy, te wojska powoli, raz szybciej, raz wolniej posuwają się. Nie ma nigdzie tak, że tracą, tak, że ponoszą jakieś bardzo duże straty w jakimś... Znaczy, straty ponoszą, ale nie osobowe, tracą, a nie terytorialne, ale tak. nie terytorialne. No to czy on ma jakikolwiek, czy jest jakikolwiek argument prawdziwy,
który mógłby go dziś przekonać do tego, że tak, no zakończmy tę wojnę? Na potrzeby tej dyskusji powiem, że tak, byłyby to Chiny, ale Chiny się całkowicie opowiadają po stronie rosyjskiej. Więc w zasadzie nie ma takiego argumentu. Dobrze, owszem, Trump może straszyć sankcjami. Być może, jeżeli by je wprowadził w szerokiej skali, tak jak to zapowiadane było jeszcze mniej więcej w maju, to być może byłby to jakiś argument. Tylko problem polega na tym, że można odnieść wrażenie, że Donald Trump nie jest fanem tego rozwiązania, nie jest fanem wprowadzania sankcji przeciwko Rosji. I zobaczmy, ile razy już były ultimata składane, czy wystosowywane w stronę Rosjan, a to 2 tygodnie tu, a to 2 tygodnie tam. I te 2 tygodnie ciągną się w zasadzie już 2 miesiące i de facto nie widać żadnej różnicy. Znów, spotkanie na Alasce dało bardzo dużo paliwa Putinowi. Minęły już w zasadzie 2 tygodnie praktycznie od tego spotkania. I czy ono przyniosło jakiekolwiek rezultaty? Czy pchnęło ten proces pokojowy do przodu? No w żaden sposób nie. W żaden sposób nie. Też tego nie widzę. Wracając do stanu rosyjskiej armii, bo to jest główny temat naszej rozmowy. Czy ja dobrze rozumiem, że owszem, no mają kłopoty z ludźmi, tak? Ci muszą brać chorych, ściągać z innych krajów, cały czas ściągają tam z Dalekiego Wschodu. Ale czy są jakieś oznaki tego, że ta armia ma lub może mieć w najbliższym czasie kłopoty? W najbliższym są czasie jakieś nie. kłopoty z produkcją, że może być coś, co na podstawie czego możemy powiedzieć, no dobra, no to tu jest jakaś szansa. No niestety jestem pesymistką, nie. W najbliższym czasie, czyli rozmawiamy o perspektywie roku, półtora, nie. I Putin sobie z tego doskonale zdaje sprawę, że ciągle to on ma pewną przewagę nad coraz bardziej jednak słabnącym państwem ukraińskim, tak? Bo tutaj nie rozmawiamy tylko o społecznej woli i oporu, ale też wyczerpaniu sił zbrojnych Ukrainy, problemach finansowych, ciągle niewiadomej dużej, jaką jest polityka Donalda Trumpa, bo to, że on może być poirytowany polityką Rosji, a w zasadzie brakiem woli Rosjan do kompromisu, jeszcze wcale nie musi koniecznie oznaczać, że Trump opowie się całkowicie po stronie ukraińskiej. Więc tutaj też zachowałabym troszkę ostrożności w tym zakresie. Chciałabym, żeby tak było, żeby to oznaczało, że Trump się zaangażuje po prostu po stronie ukraińskiej. Natomiast możemy sobie też wyobrazić scenariusz, kiedy on jednak zrzuci odpowiedzialność na państwa europejskie, dlatego że nie będzie się chciał jakoś tam przyznać do porażki. Przecież cały czas mamy z tyłu głowy jego zapowiedzi, że to się tak szybko uda zakończyć. Co prawda całkiem niedawno w jednym z wywiadów powiedział, że paradoksalnie się okazało, że to jest chyba najtrudniejszy konflikt, z którym przyszło mu się zmierzyć. Niemniej jakby polityka Trumpa ciągle pozostaje sporą niewiadomą i chyba nawet specjaliści od Stanów Zjednoczonych nie zaryzykują ani tezy, że Trump się zupełnie wycofa, ani tezy, że Trump będzie wspierał do ostatka Ukrainę. Myślę, że najbliżsi współpracownicy Trumpa nie wiedzą, co pytanie, wymyśli następnego czy on dnia sam rano. to wie. Czy on sam wie, tak. No i w zasadzie można powiedzieć, że podobnie możemy patrzeć na Putina, ale wbrew pozorom tam jest więcej konsekwencji, bo w zasadzie wiemy, o co mu Putin chodzi. jest bardzo konsekwentny i tutaj akurat niestety my możemy przewidzieć, co zrobi jutro rano, a raczej też możemy powiedzieć, czego nie zrobi, w tym znaczeniu, że nagle nie wstanie rano i nie stwierdzi, dobra, kończymy wojnę, rozchodzimy się i nie wiem, zostaje choćby ta linia rozgraniczenia, która jest teraz, no to nie będzie Władimir Putin, który tak zdecyduje. Rosja jest bardzo konsekwentna i to niestety trzeba im oddać, że oni od 2021 roku, czyli od żądań w stosunku do państw zachodnich, w stosunku do Ukrainy, jakby te żądania realizują. Miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, kiedy wyrywają Ukrainie jej ziemię, kiedy walczą, kiedy znów nie tracą kontaktów międzynarodowych w tym znaczeniu, że mają bardzo silne wsparcie ze strony choćby państw BRICS, ale nie tylko, czyli z tymi wszystkimi państwami, które chciałyby obalania tej rzekomej bądź prawdziwej hegemonii Zachodu. Więc bym powiedziała, że akurat jeżeli chodzi o Władimira Władimirowicza, to niestety on realizuje to, co powiedział. Plus otworzyli sobie Stany Zjednoczone. Tak? No częściowo... Władimir Putin. Freudowska pomyłka, Donald Trump sam mu je otworzył za darmo. No de facto tak, a to dało Putinowi asumpt do tego, żeby rozmawiać z szeregiem liderów
nie tylko państw BRICS, ale też Azji Centralnej na przykład, czy jakby pokazania własnemu społeczeństwu, że oto po 10 latach znowu odwiedzam Stany Zjednoczone, oto po 4 latach spotykam się z prezydentem Stanów Zjednoczonych i oto Rosja jest wreszcie traktowana tak, jak być powinna, czyli to z Rosją jest rozmowa o architekturze bezpieczeństwa. Chociaż akurat w Azji Centralnej też ma straty, nie? Azerbejdżan, Armenia, no to tam jest im gorzej niż... To akurat jest Kaukaz Południowy, to w ogóle jeszcze odrębny region. Natomiast, no cóż, Azerbejdżan jest też silny siłą Turcji Tak. i tym słynną ideologią jednego narodu w 2 państwach i tym, że Erdoğan będzie Alijewa wspierał. Armenia, no cóż, na miejscu Ormian też byłabym poirytowana, dlatego że Armenia nie otrzymała żadnego wsparcia od Rosji w wojnie z Azerbejdżanem. Co więcej, jeżeli chodzi o Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, to jej członkowie, czyli teoretycznie członkowie Paktu Polityczno-Wojskowego, w którym Armenia była, opowiedzieli się de facto po stronie państwa przeciwnego, czyli po stronie Azerbejdżanu. I Armenia tak naprawdę znalazła się sama mimo teoretycznych sojuszy, dlatego zawiesiła członkostwo w OUBZ i wcale nie ma zamiaru się angażować w żadne działania tej organizacji. I myślę, tam że wpływy rosyjskie są zmalałe. są duże, ale zmalały i już chyba nie ma takiej wiary w Rosję, która faktycznie przyjdzie i Armenię obroni. Znaczy zmalały i w Armenii, i w Azerbejdżanie. No w Azerbejdżanie myślę, że one malały konsekwentnie od lat, właśnie między innymi przez ten sojusz z Turcją, przez konsekwentną politykę Alijewa, przez to, że Azerbejdżan jednak jest bogatym państwem dzięki węglowodorom, więc znów to była bardzo konsekwentna polityka władz tego państwa. Wracając jeszcze do armii rosyjskiej. A co wiemy na temat morale tej armii po 3,5 roku walk, gigantycznych stratach ludzkich i też jakby im wyszkoleniu, no bo to były takie różne fazy, tak? Na początku myślimy, fatalna, prawda, najgorsza armia. Potem jednak pojawiały się coraz lepiej wyszkolone jednostki. Co wiemy na temat dzisiejszego stanu? Ja myślę, że ani nie jest pewnie tak źle, jakbyśmy chcieli, ani nie jest tak dobrze, jak chcieliby Rosjanie. Co do morale, bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w zasadzie jest, jeżeli chodzi o społeczeństwo, Rosja jest tak izolowana, że możemy tylko domniemywać, że tu jest gorzej, tu jest lepiej. Natomiast propaganda rosyjska cały czas pracuje, każdego jednego dnia na to, żeby to morale jednak było wysokie, żeby poczucie tego, że my musimy z tą Ukrainą walczyć, czy z Zachodem w zasadzie, było bardzo, bardzo wysokie. Co do wyszkolenia, ja myślę, że ono się sporo poprawiło, bo jednak przynajmniej w części jednostek nie wysyła się wolontariuszy w cudzysłowie, tak? Czyli kogoś, kto się zgłasza do armii dobrowolnie z dnia na dzień, że jakieś tam szkolenia są, chociaż pewnie to też zależy od jednostek, to pewnie zależy od dowódców, to pewnie zależy od odcinka frontu, bo zdarzają się miejsca, gdzie widzimy dobrze wyszkolonych Rosjan, a zdarzają się miejsca, gdzie widzimy bardzo źle wyszkolonych Rosjan. Więc myślę, że tutaj też nie ma reguły. Mhm. Za chwilę zapytam cię jeszcze o produkcję przemysłową, a państwu przypominam, że oglądacie Układ Otwarty i chciałbym w tym momencie, nietypowo w środku, podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają, bo to dzięki wam mogę to robić. Dziękuję wam bardzo i przypominam, że jeśli chcielibyście państwo wesprzeć Układ Otwarty, możecie to zrobić na mojej stronie, na moim profilu w serwisie patronite.pl. Zapraszam. Wracam do pytania. Produkcja przemysłowa, wojskowa. Nie? Czy ona to jest tak, jak słyszymy, że tak naprawdę wygląda to, jakby Rosja ciągle się przygotowywała do następnej wojny? De facto myślę, że tak. To znaczy, co do zasady, gospodarka rosyjska opiera się na przemyśle zbrojeniowym w tym momencie. I to jest ten przemysł, który jest podstawą funkcjonowania rosyjskiej ekonomiki. I myślę, że tutaj Rosjanie są bardzo konsekwentni. To jest znów kolejny czynnik, który wskazuje, że Rosja wcale nie chce pokoju, bo gdybyś chciał tego pokoju, to może przynajmniej byłoby jakaś próba myślenia o tym, jakie reformy gospodarcze należałoby zrobić, żeby tą siłę roboczą przekierować w inne miejsca, żeby zacząć wypracowywać, czy inaczej zwiększać zdolności innych gałęzi gospodarki. Na razie tego nie widzimy. Na razie jakby
jedyny przemysł, który jest chłubiony, dotowany, to jest przemysł zbrojeniowy. No i cóż, on też funkcjonuje dzięki temu, że może omijać sankcje, dzięki temu, że ma wsparcie państw takich jak Chiny, państw takich jak Indie, że poprzez Azję Centralną również można te sankcje omijać, więc stąd takie, a nie inne efekty. Częścią oceny pozycji Rosji, sytuacji w Rosji jest sytuacja na Białorusi. Jak dziś wygląda sytuacja Łukaszenki? Mają się odbyć manewry wojskowe. Czy tam jest nadal pełna kontrola? Czy też Łukaszenka już myśli o jakichś ruchach w innych kierunkach? Znaczy powiem tak, Łukaszenka, no właśnie, czy on kontroluje podwórko u siebie? W dużym stopniu tak, ale jest całkowicie zależny od Rosji. I to też trzeba twardo podkreślać. W niedzielę rozpoczną się manewry Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które potrwają tydzień. Będą na poligonach północno-wschodniej Białorusi, 2 organizowane. Będą to ćwiczenia sił szybkiego reagowania Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli współdziałanie, będą to ćwiczenia poszukiwania i będą to ćwiczenia Echelon, takie logistyczno-zabezpieczające. To jest taka triada, która powiedzmy jest zawsze organizowana wspólnie. Jeszcze mają się w tym roku w ramach OUBZ odbyć jesienią ćwiczenia centralnoazjatyckie, że tak to ujmę, w państwach Azji Centralnej. Natomiast co jest ciekawe i co podkreśla strona białoruska, to, że tegoroczne ćwiczenia OUBZ-u są powiązane z ćwiczeniami Zapad, które się rozpoczną kilka dni po zakończeniu tychże ćwiczeń OUBZ-u, więc będziemy widzieć, jaki to będzie scenariusz. Na razie on jeszcze nie został ujawniony, ale to sądzę, że też będzie w pewien sposób pokazanie właśnie tych zdolności obu armii, przede wszystkim białoruskiej, ale też rosyjskiej, do tego, że są w stanie ćwiczyć. 2 lata temu de facto ćwiczenia Tarcza Związku się nie odbyły. Nie odbyły się w polu, że tak to ujmę. Natomiast z Zapadem zawsze tak jest, że oczywiście ta aktywna faza odbywa się na Białorusi, ale to jest znów tylko wycinek większej całości. Ja będę bardzo ciekawa na przykład, jak się będzie zachowywać flota bałtycka, bo zawsze Zapadowi towarzyszyły ćwiczenia floty bałtyckiej, zawsze były prowadzone działania choćby w obwodzie królewieckim. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś na przykład jakaś flota, na przykład flota północna zostanie zaangażowana. Te ćwiczenia będą też o tyle ciekawe, że to jest pierwszy Zapad po rozwiązaniu Zachodniego Okręgu Wojskowego, który słuchaczkom i słuchaczom warto przypomnieć, został utworzony w 2009 roku w ramach reformy Sierdziukowa i od 2009 roku odbywały się te zapady właśnie w nowej formie, więc zobaczymy, czy i na ile będzie zaangażowany Moskiewski Okręg Wojskowy. Przede wszystkim pewnie będzie zaangażowany Leningradzki Okręg Wojskowy, więc tam smaczków będzie takich do wyciągnięcia dla nas pewnie całkiem sporo. Natomiast oczywiście z Zapadem wiąże się wiele historii, wiele ostrzeżeń, wiele napięcia będą te ćwiczenia wywoływały. Tak jak zawsze, co 4 lata w zasadzie patrzyliśmy na te ćwiczenia. 4 lata temu były to ćwiczenia o bardzo dużej skali i scenariuszowo w zasadzie była to trochę zapowiedź tego, co się może wydarzyć w Ukrainie i co się de facto wydarzyło pół roku później w Ukrainie. Bo rozumiem, że takie manewry to z jednej strony, to są realne ćwiczenia, armie się ćwiczą, zwłaszcza armie sojusznicze, ćwiczą swoje realne zdolności, ale jednocześnie to jest bardzo silna komunikacja, tak? Strategiczna komunikacja i częściowo do swoich obywateli pokazująca, kim jesteśmy, ale też przede wszystkim do przeciwnika czy wroga. Co twoim zdaniem oni dzisiaj będą, jesteśmy przed, więc pewnie trudno powiedzieć, ale na podstawie tego, co wiesz dzisiaj, jakby co oni komunikują? Komponent jądrowy będzie zaangażowany. Między innymi orzeczniki, ale nie tylko. I to nie jest nowość, bo w zasadzie od zapadu 2009 roku tutaj też warto przypomnieć tym, którzy nas oglądają, że w ramach tego ćwiczenia Rosjanie w cudzysłowie przetestowali atak nuklearny na Warszawę, więc jakby nas to niekoniecznie dziwi, tak? Ale ten komponent jądrowy został dość mocno wyróżniony i zostało to wskazane tak bardzo wyraziście, więc choćby to.
I myślę, że ogólnie wiele jest zamętu związanego ze Zapadem. Jeszcze wiosną tego roku bardzo dużo obaw miała strona ukraińska, że może to być znowu kolejny pretekst do tego, żeby skoncentrować siły rosyjskie na Białorusi i stamtąd uderzyć znowu na północną Ukrainę. Na razie nic na to nie wskazuje, ale no też trzeba bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do tego rodzaju ćwiczeń. Natomiast tak, zawsze duże ćwiczenia wojskowe to jest element nie tylko działań wojskowych, ale sygnalizacji politycznej. I z drugiej strony NATO też zaczęło trochę takich sygnałów wysyłać. Choćby zeszłoroczne ćwiczenia Defender, one były takim mocnym sygnałem w stronę Rosji, że sojusz poważnie traktuje obronę wschodniej flanki. No ile wokół tych ćwiczeń narosło propagandy rosyjskiej, to chyba tylko świadczy o tym, że faktycznie podziałało częściowo na Rosjan. I na Białorusinów zresztą też, bo przecież politycy białoruscy i wojskowi białoruscy cały czas mówią, że znów Białoruś z Rosją kazały się gestem dobrej woli, odsunęły te ćwiczenia od zachodnich granic Białorusi, przeniosły je bardziej na wschód, zredukowało o połowę, czyli z 13 000 do 7,5 i że to jest takie pokazanie, że my tu jesteśmy miłującym pokój narodem. A że oczywiście zły Zachód tego nie docenia. Polsce się obrywa za organizację Żelaznego Obrońcy, które się to ćwiczenia, czy to będzie seria ćwiczeń, które zaczną się już niedługo na poligonach nie tylko wschodniej Polski, ale tutaj głównie będzie ćwiczyła też 18. Żelazna Dywizja, więc stąd pewnie i taki kryptonim tych ćwiczeń. Natomiast to znowu jest cały czas pokazywanie, że to ten zły Zachód się militaryzuje, że to my rozwijamy wojska u naszej granicy, więc to jest tylko odpowiedź miłujących pokój Białorusi i Rosji. Ale myślę, że ten główny sygnał, który teraz chcą wysłać, jakbyś miała w jednym zdaniu powiedzieć, to do Zachodu, do nas. Ja bym powiedziała, że to jest taki sygnał, nadal mamy zdolności, żeby wam zaszkodzić. Mhm. Czyli nadal możemy was zaatakować i nie zamierzamy wstrzymać swoich działań, chyba że nam czymś zapłacicie, czyli Ukrainą, realnym wpływem na Co nie tylko Ukrainą i to jest właśnie chyba rzecz, o której my ciągle zapominamy, bo to nie tylko chodzi o Ukrainę w tych negocjacjach. Mhm. Znów, wiceminister spraw zagranicznych Ryabkow, kilkanaście tygodni temu bardzo wyraźnie powiedział, że żądania z grudnia 2021 roku w stosunku do NATO i w stosunku do Stanów Zjednoczonych nie zniknęły. One cały czas są na stole. A w tych żądaniach to my w zasadzie jako Polska stalibyśmy się z szarą strefą. W zasadzie ani to NATO, ani to nie NATO, bo NATO teoretycznie powinno byłoby wycofać swoje wojska z państw przyjętych po 1997 roku, całą infrastrukturę wojskową. My powinniśmy zredukować nasze siły. Nieco ironizuję zawsze, że wtedy 18. dywizja w zasadzie powinna pójść do kasacji, 16. powinna też częściowo zostać rozformowana, więc nie zrobimy tego oczywiście, tylko chodzi mi o to, że Ukraina jest elementem większej układanki i my się oczywiście koncentrujemy na Ukrainie, czy odda teren, czy nie odda terenu, czy będzie deklaracja o neutralności, czy nie będzie deklaracji o neutralności, ale to jest znowu cokolwiek w sprawie Ukrainy damy Rosji, damy jej poczucie, że zwyciężyła i damy jej tym samym poczucie do eskalacji roszczeń. Bo to nie jest tak, że Rosja zadowoli się tylko i wyłącznie Ukrainą. Będzie dalej myślała w tych swoich imperialnych kategoriach. Mhm. Jeszcze o Białorusi. Ostatnio wydaje się, może się mylę, że Łukaszenka myśli o jakimś znowu wysyłaniu kontaktów na Zachód. Wysłał taki sygnał, że chciałby nawiązać kontakt z Polską. Któryś to już raz w ciągu ostatnich 5 lat, więc też ja bym... No tak, tylko teraz sytuacja jest inna niż była jakiś czas temu. No nie jest inna, śmiechem, żartem, dlatego że, zniknęli migranci z granicy? No nie zniknęli. Białoruś przestała wspierać Rosję w jej agresji na Ukrainę? Nie przestała, więc jakby... Problem z Białorusią w tym momencie jest taki, że to są dwa najważniejsze punkty, dla których Polska nie podejmie dialogu w tym momencie z reżimem. Ale dlaczego, jakby co on chciał nam dać, albo co chciał dostać, nie, on nic nie chciał, ugrać? Nic nie chciał. Dobra, a co chce ugrać? On chce ugrać, że tak powiem, uznanie międzynarodowe, to jest pierwsza rzecz, tak, no, przypomnijmy, że też na początku tego roku były w cudzysłowie wybory prezydenckie na Białorusi.
Chce ugrać też to, żeby to z powrotem Mińsk stał się miejscem negocjacji. Chce ugrać też kontakty gospodarcze, ewentualnie po zakończeniu wojny i też to, żeby być może państwa zachodnie nie podnosiły kwestii, że Białoruś też jest państwem agresorem z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Więc to jest szereg różnych elementów. Oczywiście Łukaszence w sukurs przyszedł Donald Trump znowu z tą ostatnią rozmową telefoniczną, jak Putin leciał na Alaskę, to Trump zadzwonił do Łukaszenki. Po co to zrobił? Moim zdaniem, żeby też wysądować nastawienie Putina, pokazać, że też się interesuje Białorusią. Tutaj jest szereg ciekawych pytań. No, dla Łukaszenki to jest niesamowite paliwo, tak? Jestem rozpoznawany, zobaczcie, prezydent USA traktuje mnie jako prezydenta Białorusi. Więc znów... A coś myślisz, mógł ugrać od niego? Trump? No. Nie. Znaczy, powiem tak, no, będę bardzo zdziwiona, jeśli faktycznie wszystkich więźniów politycznych Łukaszenka zwolni. Dobra, a może myśmy powinni jednak rozmawiać Tylko widzisz, problem... z nimi, no mamy Problem polega na co tym... załatwiać. Mamy co załatwiać, tylko problem polega na tym, że tamta strona nie wykazuje żadnych oznak znowu woli do kompromisu. A dobra, a czy myślisz, że myśmy wysyłali jakieś sygnały, już dobra, teraz z tobą nie porozmawiamy, ale jeśli zrobisz to i to... Oczywiście, że tak. No już wielokrotnie były komunikaty ze strony choćby polskich ministrów spraw zagranicznych i tego rządu, i poprzedniego, że kończycie kryzys migracyjny, zwalniacie Andrzeja Poczobuta, to być może będziemy w stanie z wami usiąść do stołu rozmów. A co się dzieje ostatnio na granicy? Czy te cały czas są takie... To Fale? są kropelkowe fale, czy to są jakieś takie poważne ataki? Bo tak przestaliśmy się tym interesować, przyzwyczailiśmy się trochę, bo możliwe bardzo spektakularnych... Przyzwyczailiśmy się do tego, natomiast znowu na południowym odcinku granicy z Białorusią bywają dni, że jest naprawdę gorąco. Gorąco to znaczy, co się W dzieje? tym znaczeniu, że po prostu jest bardzo dużo prób przekroczenia granicy wbrew przepisom. W zeszłym tygodniu, jeśli mnie pamięć nie myli, albo na początku tego został kolejny raz ranny polski żołnierz. Więc to też pokazuje, że jakby ta sytuacja na tym pasku nie jest stabilna. Moim zdaniem to dalej są akcje, nie tylko po prostu ludzie, którzy chcą się dostać do zachodniego świata, tylko to jest Igor, cały czas utrzymywane. Raz i na zawsze. Ktokolwiek się znajduje przy polskiej granicy od strony białoruskiej, znajduje się tam za wiedzą i zgodą białoruskich służb. I znowu wszystkim przypomnę, do roku 2020, to teraz moje pytanie do ciebie. Ile w 2021 roku było prób przekroczenia granicy wbrew przepisom ze strony Białorusi? Nie pamiętam liczby, ale 4. 4? 4. I w poprzednich latach mniej więcej było to samo. 4 to był w ogóle maks jakby w ciągu roku, co można było jakby zidentyfikować. Więc to pokazuje, że... W 2021 roku tylko 4 osoby nielegalnie... Znaczy, Boże, w 20 roku, przepraszam, bo w 21 się zaczęła już, ale też pierwsze miesiące to jest spokój na granicy. I to samo mówią Finowie, że do momentu rozpoczęcia kryzysu granicznego nam, w sensie Polsce, pilnowała granice Białoruś, a Finom pilnowała granicę Rosja, żeby oczywiście z tych państw wiecznej szczęśliwości nikt nie mógł uciec. Trochę śmiechem, trochę żartem. Ale po białoruskiej stronie jest Sistema i po białoruskiej stronie naprawdę na 2 kilometry to jest system ochrony granicy jeszcze odziedziczony po Związku Sowieckim. I znów, to była granica Związku Sowieckiego. To była najbardziej pilnowana granica w czasach minionych, tak? I tego systemu nikt nie wyłączył i de facto, jeśli spojrzymy na te statystyki Straży Granicznej, to tak jak mówię, przed 20 rokiem 4, 3, 2 próby przekroczenia granicy wbrew przepisom. Więc tam się w zasadzie w cudzysłowie śmiali, że mysz się praktycznie nie przecisnęła przez granicę, mimo że nie było żadnego płotu, że tylko w zasadzie był pas bronowanej ziemi, która tam codziennie była bronowana, żeby można było ewentualnie łatwo zidentyfikować ślady przekroczenia. I w zasadzie 2-kilometrowy pas od pasa granicznego w głąb Białorusi to był pas niedostępny. Tam w zasadzie musiałeś mieć specjalne pozwolenie. No, albo być mieszkańcem, który siłą rzeczy miał takie pozwolenie, albo dostać specjalne pozwolenie, żeby w tym pasie granicznym przebywać. Oczywiście nie rozmawiamy tutaj o dużych miastach, no bo Brześć jest choćby miastem granicznym, tak? Ale chodzi mi o taką granicę w pozostałych miejscach. A w samej Białorusi jest dalej spokój, reżim trzyma wszystko żelazną ręką i nie ma żadnych sygnałów wracającego buntu, protestu. Absolutnie nie, wiesz, no jakby strach jest bardzo duży.
Nadal trwają procesy polityczne, nadal tych więźniów politycznych jest dobrze ponad 1100 osób. Nadal rodziny tych, którzy na przykład uciekli z powodów politycznych, są prześladowane. Nadal trwa wojna, co też jest bardzo wyrazistym czynnikiem wpływu na społeczeństwo białoruskie, więc tam się w cudzysłowie nikt nie będzie wychylał w tym momencie. I oczywiście, że pewnie gdyby była szansa, to społeczeństwo białoruskie myślę, że będzie chciało zareagować w taki sposób, że chciałoby demokracji, chciałoby niezależności, chciałoby też wyjścia spod tego jarzma rosyjskiego. Natomiast znów, dopóki trwa wojna i dopóki Rosja jest chłubiona, to raczej bym na to nie liczyła. Mhm. Czyli sytuacja jest pod kontrolą. Wpływy rosyjskie są takie, jakie były. Nic się absolutnie nie zmieniło. Czyli tutaj, wracając do tego dużego obrazu sytuacji Rosji, tu Rosja jest tak silna, jak była. Jakie twoim zdaniem, próbując powoli przejść do podsumowania, będą strategiczne cele w najbliższych miesiącach Rosji i na ile twoim zdaniem mają potencjał do tego, żeby przesuwać dalej swoje wojska na Ukrainie, czy w Ukrainie? Potencjał... Ja się śmieję, też używam obydwu form i czasami nawet nie rejestruję, której użyłam. Obie są prawidłowe. Otóż to. Jak mówimy na Białorusi, to jest wszystko w porządku. Tak samo w Białorusi. Ale podejrzewam, że gdybyśmy zaczęli mówić w Białorusi, to pewnie też z czasem by się to utarło jako norma językowa, więc... Na Litwie, w Litwie. Też, znów, to dygresja na boku, nasz język jest na szczęście bardzo plastyczny pod wieloma względami i jest piękny dzięki temu również. Natomiast wracając do twojego pytania, Rosja nadal ma potencjał, żeby posuwać się na zachód? Niestety. I to też wynika z pytania, ale to pewnie by trzeba było odrębną rozmowę i z kimś, kto doskonale śledzi siły zbrojne Ukrainy. Również ten potencjał wynika ze zmniejszającego się potencjału sił zbrojnych Ukrainy. To jest jeden element. Nadal ma wolę polityczną, która się nie zmieniła i nadal ma cele strategiczne, które się również nie zmieniły. Czyli świat podzielony na strefy wpływów, tak zwane niepodzielne bezpieczeństwo, czyli jeśli Polska zwiększa swoje bezpieczeństwo, to Rosji to zagraża, więc my nie możemy zwiększać swojego bezpieczeństwa, nie mówiąc już o Ukrainie czy innych państwach. Rosyjska strefa wpływów i Rosja w zasadzie jako supermocarstwo. To są cele strategiczne Rosji. One już są bardzo wyraźne od co najmniej kilku lat i myślę, że przez co najmniej kilka, być może nawet i kilkadziesiąt następnych lat będą tak samo widoczne. Pamiętam, że tak rok po wybuchu wojny mówiło się, czy 2 lata nawet, że Rosja tak naprawdę przegrywa, jest bardzo osłabiona, bardzo dużo straciła na tej wojnie, może zyskała trochę terytoriów, ale tak naprawdę to bardzo straciła i słabnie. Po 3,5 roku wojny, jakbyś określiła stan Rosji wobec tego, co było przed lutym 2022 roku? Odpowiedź ulubiona analityka to zależy, bo w stosunku do państw zachodnich Rosja straciła dużo. W stosunku do Ukrainy Rosja straciła dużo. Straciła pewnie paradoksalnie też dużo w stosunku do państw sąsiednich, państw, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego. Tyle, że jeszcze to jest za wcześnie, żeby było bardzo widoczne w polityce władz tych państw. Natomiast myślę, że w umysłach Kazachów, w umysłach, właśnie o tym rozmawialiśmy, Ormian, Azerów, gdzieś to kiełkuje, że jednak ta Rosja potrafi być naprawdę wredna, w cudzysłowie, jak nie dostaje tego, czego oczekuje. Natomiast w stosunku do reszty świata, czyli powiedzmy państw BRICS plus Afryka, Bliski Wschód, Rosja nie straciła. To znaczy może nie zyskała, ale też na pewno nie straciła. No i pokazała, że może prowadzić wojnę przez 3,5 roku, pomimo gigantycznej ilości sankcji nakładanych, które umie z jednej strony świetnie omijać i stosować rozmaite wytrychy, sama sobie jakoś z nimi radzić. No, to jest kolejna kwestia. Wiesz, czego się boję? Dlaczego mówię, że to nie jest tylko kwestia Ukrainy? Że jeśli w cudzysłowie nazwijmy to w ten sposób, że zostałby oddany kawałek Ukrainy i kawałek jej suwerenności, tak?
to by pokazało, że znowu siły zbrojne są podstawą do prowadzenia polityki zagranicznej. Rosjanie to testowali regularnie od 2008 roku, ale to wtedy zamiast siły prawa będziesz miał prawo siły. I to jest No, tak jest. Ale wiesz co, no właśnie nie do końca tak było. Jakby w Ładzie po II wojnie światowej właśnie co do zasady większość świata funkcjonowała. Ale ten ład się już Ale go właśnie nie o to ma. chodzi. I chodzi mi o to, że jeśli Rosji się na to pozwoli, to będą inni, którzy będą chcieli pójść w te ślady. No, Rosji się na to pozwala. No i niestety efekty być może będziemy mieli czasami w miejscach nieoczywistych, bo ja już nie myślę tylko i wyłącznie o kwestiach Chin i ich polityki. Natomiast znów to będzie w cudzysłowie większe przyzwolenie dla użycia sił zbrojnych, to znaczy nie testujesz wszystkich możliwych i dostępnych rozwiązań, zanim użyjesz sił zbrojnych, tylko na dzień dobry już czynnik siły wkracza i to będzie świat bardzo brutalny. I dlatego mówię, że to znowu jest element szerszej układanki w całej architekturze bezpieczeństwa. Ja nie mówię, czy ona była doskonała, czy nie, czy była naiwna, czy nie, bo to możemy zostawić. Pewnie częściowo polityka międzynarodowa też się na pewnych naiwnościach, że tak to ujmę, opiera. Natomiast dla państw małych i średnich, no to już jest bardzo zła wiadomość. Czyli to Rosja z jednej strony jest osłabiona, ale z drugiej strony jest ciągle agresywna i ciągle silna. Dokładnie. Mająca wystarczająco dużo siły, żeby dalej być agresywną. Dokładnie tak. No nie jest To to nie jest- optymistyczne, przepraszam. No właśnie, ale tak jest. Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Państwu również bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie. Napiszcie, co wy sądzicie, jak długo może jeszcze trwać wojna. Czy są jakiekolwiek szanse na widzicie jakąkolwiek przestrzeń do tego, żeby rozmowy pokojowe miały jakiś swój dobry finał. Czekam na wasze komentarze i jeśli uważacie, że warto, jeśli oglądacie Układ Otwarty, zachęcam do wspierania układu na patronite.pl, bo to dzięki państwu ten program istnieje, dzięki wam jest niezależny. Dzięki, to wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Nagraj to w blisko.